Witam. Ryszard Borowiecki, 5 wrzesień 2024 rok. Ku radości wszystkim, żeby nie zginęła data. Godzina 21:06, ale jest troszeczkę później i tak wygląda właśnie kosmogram. To nie jest najważniejsze tutaj, bo będziemy mówić zupełnie o innej rzeczy. Dwada Samsa. Słońce oczywiście w pannie, ale Dwada Samsa wodnika. Już w tej chwili jesteśmy w pełnej pannie i wady czy zalety panny? To jest najciekawsze, co zwycięży? Czy zwyciężają wady, które są? Zresztą każdy znak ma wady, ale perfekcja myślenia. Czy zaleta, czy wada? Jeżeli przyglądamy się każdej pannie, to panny wyjątkowo to tolerują w sobie i to jest dla nich pewne obciążenie. Obciążenie także jest znajomość liczenia. Przez to są bardzo skrupulatne. Jak jest, najbardziej się cieszą właśnie pewnymi sytuacjami w ekonomii chociażby, czy w jakimś liczeniu, kiedy rozwiążą temat, czyli na przykład czeski błąd, jak ktoś wie, co to jest w księgowości. Panny mają bardzo specyficzne podejście do pewnych zachowań. Świetnie potrafią zauważać pewne sytuacje, które są związane z środowiskiem, więc potrafią krytykować. Czy krytyka jest zła? W pewnym sensie my jej nie lubimy, ale ogólnie prawdziwa cnota krytyki się nie boi. I to jest zaletą, jednocześnie też wadą. Tak kiedyś było w takim czasopiśmie Szpilki i tam właśnie było to główne motto tego czasopisma, właściwie rysunkowego, ale także i w pewnym sensie literackiego, nazwijmy to w ten sposób. Świadomość penetracji pewnych zalet u panien jest ogromna. To jest po prostu niewiarygodnie myślą panny, bardzo skrupulatnie i szczegółowo. Szczegół jest bardzo konieczny w niektórych dziedzinach. Takim szczegółem jest chociażby mechanika precyzyjna, czy fotografia, czy też chociażby tutaj internet, cała ta działanie, bo mały brak jakiejś tam czegoś i od razu wszystko leży. Albo nie chce się ruszyć, czy nie ma tej możliwości, powiedzmy, że chaosu. Większość nas, innych znaków, uwielbia chaos. Im większe tutaj takie działania, jest dużo łatwiej, precyzyjniej zasłonić się. W chaosie można się schować w chaosie. Panna to świetnie wykrywa i dlatego też ta dedukcja myślenia, czyli ta analiza danego zjawiska, czy działania, czy też jakiegoś procesu jest świetnie realizowana poprzez właśnie panniaste podejście do takiego, a nie innego układu, a właściwie stosunku myśli. Bo ten stosunek myśli i zrobienie z tego głębokiej analizy daje pannie w gruncie rzeczy bardzo intrygujące doświadczenia.
ale te doświadczenia przez innych są traktowane troszeczkę jakby były spoza marginesu, czyli inaczej mówiąc, inne znaki boją się, że Panna odkryje ich, tą, nazwijmy to, strefę komfortu, którą tak lubię posługiwać się. Czyli potrafi tą niedoskonałość ujawnić. I to ujawnienie właśnie tego systemu, a właściwie percepcji myślenia, wtedy staje się wadą u innych znaków. Znaczy tutaj w stosunku do Panny, że ona wie, że tego brakuje, albo wręcz wytyka, co staje się już wtedy arogancją, czy jeszcze jakimś innym słowem, które przetkniemy tą łatę do, co tu ukrywać, analizy zrobionej przez Pannę. Panna oprócz tego wszystkiego ma jeszcze wiele wad, które są zaletami, ale jednocześnie też zalety, które są tak szalenie potrzebne nam wszystkim innym. Dlatego też bardzo często w naszym środowisku panny tylko występują przez jakiś okres, potem znikają. Nie dlatego, że my żeśmy wykluczyli. One same się wykluczają. One poprzez swoje niezrozumienie pewnego tematu nie tyle odchodzą, co pojmują pewien obraz według swojego działania, który dla niej jest pewną ikoną postępowania, gdzie to postępowanie jest bardzo często błędne. Przeważnie to się zdarza przede wszystkim u mężczyzn. U kobiet mniej, bo mają zupełnie inne troski. Jednak działanie mężczyzny z poznaku Panny i wpływ Merkurego na niego jako władcy jego znaku, tutaj ta hermetyka zaczyna działać wręcz troszeczkę niezupełnie prawidłowo. Powodem też jest to, że archetypowo mamy naprzeciw Neptuna. Neptun jest w pewnym sensie iluzją, ale i także stanem osoby i psychicznym. I też tutaj w pewnym momencie, kiedy Panna ucieka na tą drugą stronę, do opozycji, co jest zupełną normalnością, bo nie jesteśmy jednym znakiem, tylko składamy się z całej tutaj 12, czyli każdy ma 12 znaków zodiaku i każdy znak ma swój proces w naszej historii, a właściwie można by było powiedzieć histerii naszego funkcjonowania, co jest normalnością. Powodem tego jest to, że w pewnych momentach znajdujemy się w opozycji sami do siebie. A więc jeżeli jest się panną, wtedy znajdujemy się w rybach. Jeżeli jesteśmy już w tych rybach, musimy się zorientować tylko, czy potrafimy jako panny zorientować się, kim jesteśmy, po której stronie stoimy. Ponieważ każdy znak ma dwie strony. Jedną z stron jest, podchodząc w bardzo prosty sposób do królewskiej wiedzy. Po jednej stronie jest ten Judasz,
po drugiej stronie jest ten Chrystus. I którą wersję wybieramy? Czy wybieramy Judasza, czy wybieramy Chrystusa? I teraz, jak będziemy postępować w swojej psychice? Jak będziemy postępować w działaniach Merkurego, który znalazł się właśnie po tej drugiej stronie? Czy przyjmiemy dwie formy, to wtedy czy dualizm psychiczny, który już jest zaliczany do właśnie neptunowego podejścia, co bardzo często się zdarza. Powodem jest niezrozumienie tematu i grzebanie się w tym temacie po niesamowite krańce psychiki, poprzez właśnie Merkurego i układ nerwowy, i także psychiczny, i całą plejadę astromedycyny, skończywszy właściwie na już ostatnim znaku, czyli rybach, a w nim Neptunie, a wiemy, że Neptun to w pewnym sensie można by zwrócić uwagę właśnie na wszystkie aspekty, przede wszystkim kolorystyczne, jeżeli chodzi o, jakby to powiedzieć, działania aptekarskie z niebieską tabletką, która wiemy, do czego służy, ponieważ ona jest nieumiejętnością właśnie tego działania, które poprzedza znak Panny, to wtedy następuje po prostu jakby dowartościowanie siebie i nieumiejętność przejścia na drugą stronę, kiedy po drugiej stronie mamy ryby i ogromną przepaść, bo rozpoczyna się baran. Ale z drugiej strony ryb mamy wodnika, o którym właśnie teraz mówimy, i tej, czy się uda, czy się nie uda. A inaczej, rozmawiając kolokwialnie, nie wiemy, co pierwsze wystąpi, a krótko mówiąc, co pierwsze zastąpi. Czy zawał, czy też rozkosze. I wówczas następuje po prostu szał ciał, który znacie oczywiście z obrazu słynnego malarza, gdzie ktoś, a raczej panna, dosiada. Nieważne czego, ale musicie to wiedzieć, bo inaczej zostaniecie gdzieś w stratosferze myśli i będziecie krążyć wokół wszystkich dzieł sztuki, a nie tego najważniejszego. No cóż, czasami artyści też tworzą dzieła niepokonane. Czy to? Bo inaczej można zostać zbałamuconym poprzez ideę wyobraźni. A wyobraźnia u panny jest na ogół bardzo rzemieślnicza i wyobraźnia musi być zakwalifikowana do rzeczy. A większość nas, innych znaków, funkcjonuje w sferze irracjonalnej historii, ze względu na to, że Neptun buduje zupełnie inne i jest na obrzeżach zodiakalnych, a tutaj jest naprzeciw, więc trzeba brać pod uwagę Yang-in lub też Baran-waga. Jak chcesz zrozumieć, tak musisz to pojąć, że jest to w pewnym sensie mariaż niedoskonałości, ale jednocześnie fascynacji. Dlatego też bardzo często warto ująć się za
tą osobą i nauczyć się najtrudniejszej rzeczy. Sztuki, rzeczywistości. Takim dziełem jest fotografia, film, gdzie zapisujemy rzeczywistość, która jest już fikcją, kiedy ona powstanie, ponieważ możemy obciąć, przeciąć, zmienić lub też inaczej wyświetlić czy naświetlić tutaj obraz. Ta umiejętność jest właśnie umiejętnością panny, ponieważ właśnie tutaj w momencie, kiedy zaczyna ciąć ten obraz, potrafi tak go stworzyć, że będzie zupełnie inaczej zrozumiany, jeżeli będziemy brać tą negatywną część. Jeżeli pozytywną, zrobi z tego arcydzieło. Dlatego panny w pewnym momencie, ich percepcja myślenia jest uzależniona przede wszystkim od środowiska, w jakim jest i do czego dąży sama dla siebie i w jakiej formie chce przyjąć to wszystko, co jest wokół niej. I jak my chcemy spostrzec to albo ten rodzaj myślenia. Bo to myślenie jest w gruncie rzeczy zbyt precyzyjne. Kiedy w montażu chociażby jakiegoś, czy budowaniu fotografii, czy w dziele jakimkolwiek, w malarstwie, jest doskonałą rzeczą i wtedy mamy to malarstwo, które już kiedyś było nazwane fotograficznym. Taki był nurt w Stanach Zjednoczonych i dzisiaj powraca od czasu do czasu, czyli kopiowanie życia na płótnie, czy też fotografia, która jest dziełem dzisiaj już elektroniki, czy właśnie działań na pikselach. I umiejętność tego właśnie tworzenia daje pannie ogromne możliwości, bo ona to dokładnie poskłada, zrobi chociażby działania takie i wtedy jest w pełni zadowolona sama z siebie, że inni nie pojmują, a ona to potrafi. I to jest dla wszystkich nas zysk, bo ktoś wreszcie to zrobi. Panny są w pewnym sensie rzemieślnikami doskonałymi. Chociażby tutaj aplauz zawsze składam lekarzom, którzy są spod tego znaku, dlatego że wiem, że oni wtedy każdą naszą komórkę potrafią zaszeregować. I w tym zrządzeniu losu zawsze zlikwidują i odetną to, co jest niepotrzebne, tak precyzyjnie, jak krawiec ma materiału. I tu jest najważniejsze, a ponieważ jesteśmy zbudowani w ten sposób, więc ta precyzja cyrulika bardzo się przydaje, bo wycina właśnie to, co jest nam zupełnie niepotrzebne w pedantyczny sposób. No i estetyka też spojrzenia i umiejętności i wagi tej, która daje następny znak, który istnieje. Czyli jeżeli patrzymy, bo progresywnie każda panna w pewnym momencie wkroczy na teren wagi i przekraczając ten znak, dostanie się aż do skorpiona, kiedy wtedy właśnie rozegra się największa jego kariera. Bo jednak kiedy jest w tej wadze, nie za dobrze się czuje, bo to tak jak baran w byku nie za bardzo rozumie, o co tutaj chodzi, tak właśnie panna w wadze szaleje, bo nie pojmuje, chce się ubrać, ale nie umie dobrać tego wszystkiego. Potrzebuje kogoś, kto jest dla niego suflerem, ponieważ sam
nie rozgrywa tego tak dobrze, chociaż bardzo często jest bardzo precyzyjne w formie. I dlatego na przykład czerń i biel jest najprostszą formą wybrania w barwach całego arsenału, gdzie możemy dobrać tak precyzyjnie, że biel bieli nie będzie synchronizować, lecz będzie się gryzła. Czy jest to możliwe? Jak znacie biały kolor, spróbujcie kiedyś dobrać koszulę do białych spodni albo spodnie do białej koszuli. Wtedy zobaczycie, dlaczego nie gra to. Chyba że koszula jest zrobiona z tego samego materiału co spodnie, co często bywa podczas upałów. Ale kiedy byłaby to jakaś inna pora, wtedy ta biel balansuje w całym wachlarzu bieli od bardzo nasyconej błękitem do bieli, która prawie krwawi różem, czy czerwienią, czy jeszcze jakimś innym, może fioletem. Tego po prostu nie pojmiemy, jeżeli będziemy zbierać tony naszej bieli. Ale w tym momencie właśnie panna jest najlepsza, bo panna potrafi w tej bieli odzyskać różne kolory szarości i pójść aż do czerni. I tutaj dobrze się czuje, bo te kolory wypełniają jej wzór, który ona świetnie rozumie. Ten kolor właśnie szary jest dominantą w tym kolorze, a powodem jest to, że panna ciężko pracuje, no i mając czarne, czy szare, czy też czasami białe, kiedy pracuje gdzieś na ścianie i w budownictwie, wtedy mundurek jest biały i żeby nie być, a raczej żeby być schludnym. I to jest motto panny, jakby w jej arsenale pojęcia, bo jestem czysta, bo jestem czysty, jako mężczyzna noszący znak panny. I to właśnie wszystko stanowi jakby pewną jedność i całość. Umiejętność myślenia, umiejętność zabawy, ale najważniejszą rzeczą jest to, że precyzja w tym momencie jest cały czas zorganizowana. Oczywiście, że ktoś powie, przepraszam, ja nie lubię bieli, ja nie lubię czerni, jakaś panna może tak się skupić. Tak, oczywiście, że tak. Dlatego, że w kosmogramie umieszczenie jakichś planet może zmienić całą barwę. Ascendent może zmienić usytuowanie planet, ale ogólnie rzecz biorąc, niech przyjmie jeden walor, czy nie chce mierzyć się w tych barwach, że ma z jednej strony jakiś kolor i z drugiej i ten wachlarz jest tylko dopuszczalny. Czyli w gruncie rzeczy tylko dwa kolory. Dlaczego? Dlatego, że nie lubi tego pajacowania, czy patchworku kolorów, czy jeszcze jakiejś modyfikacji niejednolitej. Najczęściej jednak panny lubią biel, czystość. Zresztą ta biel, która tutaj występuje, jest pod wpływem mojego przyjaciela, architekta, właśnie spod znaku panny. On zawsze w swoich pracowniach preferował biel i czystość formy. Czy ja to lubię? Ja się dobrze jednak w tym czuję. Dlatego, że ta biel daje mi pewną myśl i dlatego też mam na sobie taką koszulę. I
tutaj jest w pewnym sensie rodzaj. Ktoś dobrał mnie okulary. Proszę zwrócić uwagę na okulary. One są białe. I pani po prostu założyła mnie te okulary i przyjąłem je. Dlaczego? Bo czuję się zintegrowany z tą bielą. Nie jest to mój kolor dominanty mojej, ale wizualnie odpowiada mnie to. I tutaj już wkracza właśnie ten bieg panny, która narzuciła mnie ten kolor zupełnie świadomie czy nieświadomie, a przecież w pracowni w Warszawie miałem zupełnie inną kolorystykę, którą lubię. Najbardziej tą kolorystykę czułem na Poznańskiej, kiedy miałem tam swoje studio, ale tak się wyszło, że nie. Ale jak oglądacie filmy, czasami gdzieś tam w tych starych filmach można znaleźć, kiedy jestem gdzieś tam w innej kolorystyce. Ten fotel został, bo jest moim przyjacielem. Dokładnie mojego kręgosłupa. To jest dla mnie najważniejsze, bo w nim się czuję bardzo swobodnie i lubię siedzieć w nim i każdy, kto przychodzi do mnie, najpierw tutaj zanurza się w błogich pieleszach babcinego fotela, bo to jest fotel babuni, tak by można było go nazwać. I właśnie to też jest ta panniastość, ta czystość, że ktoś jest miły, przemiły i spełnia. Panny są takie. Są w pewnym sensie uczciwe, tylko same nie wiedzą dlaczego popełniają błędy, a popełniają błędy przez właśnie to, co do tej pory mówiłem. Przez tą perfekcję myślenia i jednocześnie odrzucenia tego wszystkiego, co jest najważniejsze. Nieumiejętności rozwijania w sobie tolerancji, bo nie tolerują, kiedy nie zwyciężają. A jeżeli zwyciężają, bardzo często ranią. Ranią i to bardzo mocno, bo pamiętajcie, drogie panny, że czasami to, co mówicie, zostaje to u tej osoby do końca życia. Więc uważajcie na to, o czym mówicie, w jaki sposób intonujecie. Ja wiem, że to jest wielka nauka, tak rozmawiania, ale spróbujcie nagrać swoje myśli na dyktafon i przesłuchać samego siebie. Zróbcie to ku radości dla siebie. Nagrajcie siebie, kiedy rozmawiacie. Nie czujecie tego, ale tą sytuację puśćcie sobie za jakiś czas i zobaczcie, dlaczego tonacja wam zmierza lub ten spokój odmierza czas, który staje się dla tej osoby, tej drugiej, ciosem szpady, czy też precyzją odcięcie się od rzeczywistości i znalezienie się w próżni. Co się stało? Nic się nie stało. Tylko serce pękło. To jest trudne do wytłumaczenia, oczywiście pannie, ale muszę tak skończyć, bo jesteśmy w wodniku, w układzie krwionośnym. I w tym krwionośnym układzie trzeba zakończyć pewne sytuacje, gdzie nagle coś pęka, jakiś wrzód, najgorzej jak jest gdzieś z tyłu, albo na 4 literach. Jak to się mówi, ani na nim usiąść,
ani go obejrzeć. Nie uda się, a jednak jest i co z nim się stanie? No trzeba się udać. Najlepiej do jakiegoś znawcy tematu, najlepiej do chirurga, który przetnie i z tą umiejętnością pannę orzeknie, że już go nie ma. I do tego jest potrzebna ta historia. Czyli 4 litery pokazać nie zawsze jest ładnie. Ale to już sobie dopiszcie jakikolwiek rabat do tej historii, żebyście mogli zrozumieć, wy jako panny i my jako inne znaki, że to jest mały konflikt kwinkunsa w stosunku do barana, do waszego znaku i ten kwinkus zawsze będzie funkcjonował w naszym działaniu. Oczywiście też byście mogli powiedzieć, że dla panny takim jest wodnik. I zgadza się. Kiedy jest ten kwinkus z wodnikiem, dlatego te rewolucje, wszystkie te zmiany, ta samotność, którą niesie wodnik, samotnik, jest tak precyzyjnie dane, jak na tacy. Dziwne, ale jednak prawdziwe. Dlatego też świat jest tak barwny, bo wodnik jest swobodą i wolnością. I czasami panny stosują ten myk historii. I dlatego też przeważnie mężczyźni zostają sami. Powodem jest rozterka myśli, nieumiejętność zdobycia tej drugiej jaźni, czyli partnera życia, ale też bardzo często uciekają w inne strefy, o których będę mówił gdzieś w następnych historiach. Dlaczego tak jest? Dlaczego panna czasami zmienia inne historie, które są niezbyt tajemnicze, ale tak jest. I używają swojej panniastości do kreowania historii. A ponieważ historią się zajmuje bardzo często, bo na co dzień, jako ten, który zna astrologię, więc wówczas przydaje się to, by wiedzieć, jak zbudować, jak poszerzyć horyzonty, a właściwie umiejętność postawienia diagnozy. Do zobaczenia i zapraszam na dalsze historie związane przede wszystkim z panną, bo jest czas panny, a panna jest bardzo trudnym, interesującym czasem z punktu widzenia kwinkunsa, tego jednego i drugiego, o którym właśnie powiedziałem przed chwilą, ale i także z punktu widzenia opozycji, która opozycja jest lekko nieprecyzyjna, bo o tym można cały czas opowiadać i nigdy nie skończyć. Zresztą jak każdy znak. No cóż, zobaczcie, ile jest już filmów, a ja ciągle mam coś do powiedzenia i ciągle o czymś innym. To jest najciekawsze. To sobie najbardziej cenię w historii astrologii i panniastości w pewnym sensie myślenia. Czyli ciągle można tutaj podążać
Więc podążajmy. Hermes nam się, czyli władca Merkury. Zapraszam do przodu. Po to dostał skrzydełka, żeby szybciej i coraz szybciej przynosić nie zawsze dobre wiadomości, ale o nich w następnych historiach. Do zobaczenia. Z Bogiem. Nie denerwujcie się. Bądźcie spokojni. Nabierzcie świeżego powietrza i powiedzcie, że jestem, bo jestem. I nigdy się nie zmienię. Dobrze? Bo kiedy się zaczniecie zmieniać, zrobicie z siebie poczwarę. Nie róbcie tego, bo i tak wrócicie z powrotem do siebie. Nie można wychodzić z siebie, bo wyjście z siebie właściwie jest czymś bardzo nieprzyjemnym. Wiecie o tym. Co znaczy, wyszedłem z siebie, tak mnie to doprowadziło do szału. Z Bogiem, do zobaczenia, trzymajcie się. Do następnego spotkania z bardzo ostrym powiedzeniem. Szczęść Boże.